Witajcie! Po spokojnym 2-godzinnym rejsie dopłynęliśmy do Finlandii. Mieliśmy już jakieś swoje wyobrażenie tego kraju, tym bardziej, że przejeżdżaliśmy jego mały fragment 3 lata wcześniej. Czy nasze wyobrażenia się potwierdzą? Czy też zostaniemy zaskoczeni? Na razie przed nami Helsinki. Jak się okaże, bardzo swojskie. Jesteśmy w Finlandii. Frydwan 2.0 jest w Finlandii, Frydwan 2.1 już był. Skręć w lewo. Co prawda po drugiej stronie. Przez chwilkę. Tym razem plan jest, żeby tutaj troszkę dłużej zabawić. Skręć w prawo. Kurczę. Zaczyna się ciekawie. Jeńców nie biorą. No to jesteśmy w Helsinkach. Tak jest. Samochód zostawiony na parkingu z Park4Night. Opłaciliśmy na razie do 9. Wieczór, bo się kończy tak doba. Może będziemy Ładna. tu spać, zobaczymy. Tak, zobaczymy jak patyk popłynie, jak nie to będziemy gdzieś jechać i szukać czegoś innego. Bo od 9 do 9 rano nie jest bezpłatnie. za darmo. Tak, Więc musielibyśmy się zwinąć stąd rano, przed 9 9. rano. Ale to nie problem akurat. Chociaż dzisiaj zaspaliśmy. Nie no, nie zaspaliśmy. Ja nie zaspałem, ja się w pół do... Dobrze, ja zaspałam. Nie chciało mi się wstawać. No nic, idziemy. Jeszcze nas tu nie było. Helsinki, jak na stolicę sporego europejskiego kraju, są niezwykle kameralne. Nie uświadczy się tu efektu wow, ale raczej nie da się przejść obok nich obojętnie. Zabytków może nie jest wiele, ale są interesujące. Oczywiście katedra, sobór czy nowoczesna biblioteka, ale też niesamowity dworzec i wiele ciekawych budynków z początków XX wieku. Dobrze, zwiedzanie zaczynamy od najstarszej hali targowej zanoszonej w Helsinkach. Cóż tam może się znajdować? No, jedzenie, więc idziemy do środka. Drogie. 10 euro. Za 20 gram. Tutaj mamy brzuszki z łososia, 10 euro za kilogram i tyle co w markecie u nas. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy czegoś nie zjedli lokalnego. To kebab w sumie, podobno z renifera. Miejmy nadzieję, że to prawda. Nad tymi wszystkimi straganami na tym targu jest taka siatka, właśnie nawet sznurki takie puszczone, żeby mewy nie atakowały ludzi. Daliśmy się naciągnąć, ale bardzo sympatycznej pani, która mieszka 600 km na północ. Pewnie będziemy przejeżdżać koło jej domu. Być może. Miała Tak. takie różne dżemiki, jakieś Tak, takie z morożki, wyroby. ale też Kupiliśmy z barzyny. z barzyny. Nie Jakoś wiedziałem, tak czy nie- to jest... Ja też nie wiedziałam. Tak w smaku przypomina jeżynę, No, ale ale to jest delikatniejsza taki jakby, o wiele. takie bardziej kulisy, taki owoc. Tak. Trochę jak jagoda, może trochę jak jałowca. I też rośnie na jakimś iglastym. Tak. Były giełki, tylko takie miękkie igły. A morożka, no tak, nie najtańsza ta morożka.
kto zabroni biednemu. Oczywiście, a to są takie regionalne produkty, więc Dokładnie. Na pewno można warto by, spróbować. tak, można by na pewno gdzieś to znaleźć taniej w markecie. Ale tutaj wiemy, że jest to na pewno smaczne. Słoiczek 7 euro, to czy dużo, czy mało. No, myślę, że w Polsce też na jakimś straganie, jak coś rzeczywiście rzemieślniczego, to pewnie podobna cena by była. Wyczytaliśmy tym razem w innym przewodniku, że wstęp bezpłatny. Natomiast doszliśmy na miejsce, bilety po 5 euro. A ciekawe, z jakiego roku ten przewodnik jest? Chciałbym sprawdzić. Ktoś na pewno nam powie, że trzeba sprawdzać w internecie na bieżąco. O, jakbyśmy A nie mieli tak przewod- każde miejsce w internecie sprawdzać. 2020, w ciągu 5 lat się zmieniło. Może przed pandemią było za darmo. No w każdym razie, gdyby ktoś chciał wejść, to 5 euro. Tak, no My nie wchodzimy. tak, dosyć się naoglądaliśmy soborów w Rumunii, więc wiadomo, każdy jest inny, ale nie tym razem. Ten niepozorny budyneczek tu przy tym ruchliwym skrzyżowaniu, który wygląda jak odwach, to rzeczywiście odwach, czyli gwardia pałacowa, prezydencka, siedziba gwardii. Pałac prezydencki mamy tu. Teraz jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim od frontu, ale z tego co widać prezydenta chyba nie ma, bo nie ma flagi wywieszonej. Nie wiem, czy tutaj też tak to funkcjonuje, że jak jest prezydent, to jest flaga, czy nie, ale flagi nie ma w każdym razie. Na centralnym miejscu chował się pomnik cara Aleksandra II, który mimo tego, że Finlandia była też pod zaborem rosyjskim, jest tutaj w Helsinkach bardzo cenionym władcą, bardzo dużo dobrego zrobił dla miasta. Dzięki niemu zyskało jak na tamte czasy oczywiście, światowy, europejski wygląd. I z prowincjonalnego małego miasteczka stało się ważnym klejnotem ówczesnego imperium. Katedra to chyba najbardziej rozpoznawalny symbol Helsinek. Ten ogromny kościół wybudowano w latach 1820-1850. Jednak, co ciekawe, oficjalną datą ukończenia budowy jest rok 1952. Ufundowana przez Mikołaja I do czasu odzyskania przez Finlandię niepodległości nosiła jego imię. Natomiast prowadzące do katedry z Placu Senackiego ogromne schody są ulubionym miejscem spotkań i hucznych obchodów Nowego Roku. No fruń za kolegami, no. No fruń. Ogromnie zróżnicowana architektura Helsinek sprawia, że można się tu poczuć naprawdę swojsko.
Z jednej strony kamienice i budynki XIX-wiecznego rosyjskiego imperializmu przywodzą na myśl Warszawę, modernistyczne budynki międzywojnia przywodzą na myśl Katowice lub Wrocław, szczególnie dom handlowy Makaratalo, choć wybudowany 30 lat później, przypomina wrocławską renomę. Na nas niesamowite wrażenie zrobił dworzec kolejowy. Chyba to było największe zaskoczenie Helsinek. Chociaż trafiliśmy do niego przypadkiem, polecamy tam zajrzeć. Tym bardziej, że leży po drodze z katedry do futurystycznej biblioteki Odi. Żeby dopełnić tego architektonicznego galimatiasu, na otoczonym kamienicami w stylu fin de siècle skwerze Esplanadi poczujemy się jak w Paryżu. To pozwiedzane. Nie wiem, czy jeszcze jutro coś będziemy dozwiedzowywać, to jeszcze się zastanowimy, czy nam zależy. Zostajemy w Helsinkach na noc. Parking, tak jak mówiliśmy, do 21 płatne. Przepraszam, muszę zabić pająka. Do 21 płatne, później o 25 na to kolejne 12 godzin już darmowe w nocy. Więc tak będziemy wstawać, żeby przed 9 się stąd ulotnić. Miejscówka z Park Fortnite'u, tam jest opisane, że jest pod klubem. Tak, to jest ten klub. Natomiast klub wygląda na to, że jest zamknięty na 10 spustów. Chyba, że tylko tak wygląda, a tam się jakieś bezeceństwa dzieją, ale to chyba nie dzisiaj. Nie wygląda przynajmniej na to. No nic, jak... To nasza pierwsza noc w sumie tak w mieście, więc lekki dreszczyk emocji jest. Dzień dobry. Spędziliśmy bardzo spokojną noc w Helsinkach, w miejscówce. O, takie towarzystwo mamy. Gęsi widzieliśmy wczoraj, ale tutaj też w parku. Nie byliśmy sami. Jest trochę kamperów oprócz nas. Przejdziemy się jeszcze tutaj może nad zatokę. Jest taka sympatyczna aleja. Ja szczerze mówiąc miałem obawy przed tym noclegiem. Nie, miejscówka miała super opinię, ale jakoś tak pierwszy raz tak w mieście. Ale bardzo pozytywnie. Zmiany planów dzisiaj trochę nastąpiły. Dzisiaj jedziemy do Turku jednak.
bo bilety do fabryki czekolady Fazer udało nam się dopiero na poniedziałek zarezerwować na zwiedzanie, więc troszkę tutaj się pokręcimy w okolicy tych 200 km najpierw. Już mamy marszrutę, ale to zobaczycie razem z nami. No dobra, kawusia, śniadanko i w drogę. Chciałam pokazać, co jedzą Estończycy na śniadanie, chociaż jesteśmy w Finlandii. To są zboża i groch, to się kama nazywa. I to się zjada z jakimś jogurtem albo z mlekiem z mlekiem z siadą. To jest chyba najbardziej tradycyjne wykonanie tej potrawy. Ja akurat z A maślanką. my sobie zjemy to z maślanką. Kawusia wychodzi. Tak więc dzięki, Aga, za polecenie. Dzięki, Aga. Bardzo fajna sprawa. Dobra, maślanka? Dobra. Z granatem. A, i Z zauważyliśmy. granatem i z malinami. I jeszcze jedną rzecz zauważyliśmy, że tutaj jest jakaś 1/3 mniej cukru w takich produktach niż u nas. To jest jakaś masakra. U nas to by było z 15 gram albo A tu 13 jest- co najmniej. A tutaj jest A tutaj 9. jest po 9. Po prostu dlaczego? Znaczy dlaczego u nas jest tak słodko, a nie No właśnie dlaczego tak. to jest tak niesłodko. No właśnie. Tej kamy się sypie między 4 a 6 łyżeczek na... Nie, 3-4 łyżeczki. A 3-4 zależy ile- szklankę. na szklankę. No tak. No dobra. No i cóż, no to tyle. W ogóle się nie boją, nie? Te gęsi. Ale jak elegancko, porządnie po pasach. Oczywiście, po pasach. Niektóre sobie przypomniały, że latać umieją. Wiemy o tym, że tutaj właśnie na wyspach, chyba na 7 wysepkach, przy wejściu do portu w Helsinkach jest twierdza, jedna z największych twierdz morskich w Europie, nazywana Gibraltarem Północy. Właśnie ta twierdza. Zastanawialiśmy się, czy płynąć, ale drogie bilety, drogi prom i tak dalej, i tak dalej. A chyba jeśli chodzi o twierdzę, to pojedziemy do Kłodzka. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Najbliższe tygodnie to w końcu obiecana w tytule serii Finlandia. Właśnie dzisiaj, czyli 21 grudnia 2025 roku, pakujemy się i ruszamy w naszą chyba najbardziej ekscytującą póki co podróż, bo w zimową Arktykę. Więc kiedy Wy będziecie za tydzień oglądać kolejny fiński odcinek, my gdzieś tam będziemy. Oczywiście relacja z tej naszej eskapady też się pojawi na kanale. Tymczasem chcielibyśmy złożyć Wam serdeczne życzenia zdrowych. I pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia!